Kiedy skończysz pierwszego Arkham Questa i poczytasz lore artefaktów oraz parę nowych książek, możesz szybko dojść do wniosku, że Fontaine nie ma aż takiego zatrzęsienia lore, jak było to w Sumeru. Wszystko to jednak zmienia się, gdy rozpoczniesz World Questy. Hej, z tej strony Necji, a w tym filmie opowiem o znanej nam, przynajmniej do wersji 4.0, historii Instytutu Narcissenkreuz. Wiem, że parę osób czekałoby pewnie na film omawiający Arkham Quest, ale nie wydarzyło tam się nic takiego, a na niektóre pytania, jak pierwotne morze, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odpowiedzieć. Przynajmniej na ten moment. Bardzo chciałbym podziękować Kenria Lore Project za wspólną pomoc w zrozumieniu wszystkich informacji, a tym bardziej Amy, której duży thread możecie zobaczyć na Twitterze. Jeszcze zanim rozpocznę, pojawią się tu spoilery do World Questów Fontaine, jak i artefaktów i opisów broni, jakby ktoś się jeszcze tego nie domyślił. O Narcissenkreuz usłyszeliśmy po raz pierwszy w wersji 3.6 na pustyni Hadrama Wefu. Nagrałem na ten temat odcinek i jeśli go widzieliście, to zapomnijcie o rzeczach, o których tam mówiłem. Większość z nich okazała się być nieprawidłowa. Teraz opowiem o wszystkim od początku. Instytut Narcissenkreuz założony został przez pewną Oceanid, której imienia do tej pory nie znamy. Wyznaczona ona została do tego przez poprzednią Hydroarchon, którą prawdopodobnie jest Egeria. Dyrektorką Instytutu była wspomniana wcześniej Oceanid, natomiast nie wiemy, kto był pierwszą wicedyrektor. Aktualnie wiemy o przynajmniej 3 generacjach dzieci, które znajdowały się w Narcissenkreuz. W pierwszej, a najlepiej powiedzieć najstarszej generacji, znajdowali się Basil Elton, Emmanuel Guillotine, Karl Ingold, Dwight i Lasker. O ile o ostatniej dwójce nie wiemy zbyt dużo, tak po dorośnięciu Basil Elton została kapitanem marynarki Fontaine i floty Sponcjan, Emmanuel Guillotine dostał się do Marychesse Phantom, czyli organizacji detektywistycznej, a Karl Ingold został dziennikarzem. Basil Elton była bardzo znanym i renomowanym kapitanem, jednak po zniszczeniu Spontiana postanowiła przejść na emeryturę. Wtedy dostała propozycję pracy jako wicedyrektorka Instytutu Narcissenkreuz, na którą przystała. Nie wiadomo, czy spowodowane było to śmiercią, czy rezygnacją poprzedniej. Jedną z rzeczy, które Basil musiała się nauczyć, było gotowanie, czego kompletnie nie umiała i osoby pamiętające ją z tego okresu w Narcissenkreuz wciąż z niechęcią wspominają o jej umiejętnościach kucharskich. Następnie około 500 lat temu musiała wrócić do roli generała nowo odbudowanego Sponcjana. Nie udało jej się jednak przeżyć tej bitwy i zatonęła wraz z okrętem. Teraz przejdźmy do samego Emanuela, którego historia jest trochę bardziej poplątana. Jak wspomniałem wcześniej, należał do Marychesse Phantom. Będąc tam, odegrał dosyć ważną rolę w momencie znanym jako oblężenie Poisson. Aby lepiej wytłumaczyć, co to było, muszę przytoczyć historię pewnej osoby, Eduardo Bakera. Mieszkał on w Fluvesend, czyli ściekach pod Koto Fontaine. Tam z nieznanego nam aktualnie powodu zaczął zyskiwać zaufanie pozostałych mieszkańców i utworzył się wokół niego pewnego rodzaju kult. Dowiedziały się o tym jednak władze, które postanowiły urządzić tak zwaną czystkę tego miejsca, prawdopodobnie je podpalając oraz aresztując Eduardo i jego zwolenników. Zostali oni jednak uratowani i uciekli do Poisson, gdzie zajęli to miejsce. Jedną ze zwolenniczek była chyba najbardziej znana magiczka w Fontaine, Parsifal. Eduardo próbował negocjować z władzami Fontaine, a mediatorem był Karl Ingold, inna osoba wychowująca się w Narcissenkreuz, o której wspomniałem wcześniej. Emmanuel Guillotine, do którego w końcu wracamy, postanowił jednak wziąć sprawy w swoje ręce i dowodząc grupą pozostałych Marychesse Hunterów, doprowadził do oblężenia Poisson, gdzie zginęli m.in. ówczesny burmistrz tego miejsca Renaud de Petrico, który w ten sposób osierocił swojego syna René, oraz sam Eduardo Baker. Warto wspomnieć też, że przed tymi wydarzeniami Eduardowi urodziło się dziecko o imieniu Jacob. Dwójka ta trafiła następnie do Instytutu Narcissenkreuz. Po tym wszystkim, prawdopodobnie z powodu poczucia winy, Emmanuel opuścił Marychesse Hunter. Pomówmy teraz o trzeciej znanej nam generacji dzieci z Narcissenkreuz. Są to przynajmniej rodzeństwo Elaine i Marianne, a także René i Jacob. Mogło być ich więcej, ale aktualnie znamy tylko tą czwórkę. Tak jak pozostałe dzieci, bawili się oni dużo w zamek, gdzie rycerz i jego pomocnicy mieli pokonać złego smoka i uratować księżniczkę. Była to ta sama gra, którą mogliśmy zobaczyć w World Questie z Anne, ponieważ wszystko to wymyślone było przez Marianne, zamieszkującą Anapausis. Ale na ten temat powiem więcej trochę później.
muszę jeszcze zaznaczyć, że o ile René i Jacob dołączyli do Instytutu po obejrzeniu Poisson, tak nie wiemy, kiedy miało to miejsce dla Elaina i jego siostry. Żyjąc tam, uwielbiali dyrektorkę Instytutu, a tym bardziej jego wicedyrektorkę, czyli Basil Elton, która przez ten czas nauczyła się gotować. Wszystko to zmieniło się jednak podczas kataklizmu 500 lat temu. Nie wiem, co stało się z dyrektorką i czy w ogóle przeżyła to wydarzenie, a znana jest tam informacja o śmierci Basil Elton. Jednak tuż przed tym wydarzeniem oddała pod opiekę Emanuela Elaina i Marianne, natomiast Karlowi, René i Jacoba. Na razie pomówmy o Elainie i Marianne. Po kataklizmie Elaine zapisał się do Instytutu Filozofii Naturalnej Fontaine, gdzie rozpoczął pracę nad maszynami napędzanymi przez reakcje między pneumą i ozją. Warto wspomnieć, że dyrektorką tego instytutu była prawdopodobnie ta sama osoba, co dyrektor Thyssen-Kreutz. Jednak co do tego nie jesteśmy pewni. Szybko zdobył tam sławę i nazywany był przez innych geniuszem, co jednak nie było czymś dobrym, ponieważ przez to masa osób mu zazdrościła. Jako asystent przypisany mu został Carter. To także była osoba wychowująca się w Instytucie na Thyssen-Kreutz przed Elainem i spółką, ale po Emanuelu i Basil Elton. Nie znamy wielu faktów na temat tego okresu, tylko to, że jedzenie Basil Elton było wtedy naprawdę okropne. Dodatkową informacją na temat Cartera jest to, że był dosyć często chory i często brał L4, jeżeli tak to można nazwać. Marianne często odwiedzała Elaina w instytucie, jednocześnie spotykając się z Carterem oraz René i Jacobem, którzy także się tam zapisali. Przez pewien czas Elaine i René nawet pracowali razem, ale ten drugi postanowił zająć się swoimi własnymi badaniami i nie chcąc przeszkadzać Elainowi, przeniósł się razem z Jacobem do innego gabinetu. Jakiś czas później Marianne i Carter zorganizowali dla pozostałych pewnego rodzaju wycieczkę do Petrichor. Niby miało to na celu zbadanie ruin Remuli, ale tak naprawdę chodziło o miłe spędzenie czasu. Prawdopodobnie gdzieś w tym czasie Carter zaproponował Elainowi, by ten zaprojektował aparat, który samemu jest w stanie zrobić zdjęcia. Także po tych wydarzeniach ciężko chory Carter zniknął. O tym, co się z nim stało, opowiem później. Elaine zauważył, że w instytucie rozpoczął się pewnego rodzaju kult wokół René. On sam zaczął się dziwnie zachowywać. Razem z Marianne dołączyli do Marshes Hunter, by zbadać tę sprawę. Też wtedy zbudował dla swojej siostry psa Seymoura, który miał za zadanie jej strzec. Gdzieś w tamtym okresie instytut został zalany. Pewnego razu weszli oni do wnętrza smoka Elenasa, gdzie zastali Jacoba i René, a przynajmniej coś, co miało René reprezentować. Rozpoczęła się między nimi walka, przez którą doszło do wybuchu. W tym momencie przejdę do historii René i Jacoba. W czasie albo krótko po kataklizmie, dwójka ta wraz z Karlem postanowiła wyruszyć do Sumeru. Głównym celem dzieci było przeciwdziałanie kataklizmowi, który miał nastąpić. Karl o tym nie wiedział. O wydarzeniu tym opowiadałem już parę miesięcy temu, jednak wtedy nie mieliśmy tylu informacji i części rzeczy nie zrozumiałem poprawnie. René, przeprowadzając w tamtym miejscu eksperymenty, odkrył, że struktura Gaokereny, czyli drzewa powstałego z Amrity Egeri oraz kwaryny Nabumalikaty i mocy Rukadewaty, jest dosyć podobne do kompozycji ciał jego i Jacoba, jednak dosyć mocno różni się od kompozycji Karla Ingolda. To może nam wskazywać, że dzieci mogą nie być zwykłymi ludźmi. Następnie porównał moc kwareny z mocami elementów i odkrył, że ma ona o wiele więcej wspólnego z samą energią Abyssu, gdzie mimo, że są one swoimi przeciwieństwami, także ma moc samorozpoznawczą. Odnalazł tam także Azusite, czyli bloki energii używane przez mieszkańców Kenria do zasilania ruin Gardów. René uznał je za słabe, ponieważ były one w całości zbudowane z mocy elementów, przez co nie miały woli, a aby to lepiej objaśnić, użył analogii porównując różnicę między dyrektorką instytutu a Hydroslimem. O ile wcześniej nie wiedzieliśmy, o co chodzi, tak teraz robi to więcej sensu, mając na uwadze, że było ono oceanidem. W tamtym miejscu Jacobowi coś się stało i aby zachować jego życie, René przeprowadził na nim pewną procedurę w tajemnicy przed Karlem. Nie wiemy, co dokładnie tam się stało, jednak możemy założyć, że René użył na Jacobie mocy Abyssu. Po niej Jacob stał się silniejszy i nie musiał już jeść, jednak zmuszony był do tego przez przyrodniego brata. Także tam René odnalazł coś, co nazwał formułą świata i dzięki niej odkrył, że świat ten jest pętlą powstałych i upadających cywilizacji. Jednak tym razem nic nowego się nie narodzi. Wszystkich czeka zagłada. Udało się jednak odnaleźć mu pewien sposób, który mógłby pomóc światu i związane jest to z pewną wolą, którą można pewnie połączyć z wolą Abyssu i odwróconym kryształem. Po powrocie do Fontaine,
René i Jacob zapisali się do Instytutu Filozofii Naturalnej, gdzie dalej próbowali przeprowadzać eksperymenty przy użyciu prawdopodobnie mocy Abyssu. To także wtedy po raz pierwszy udali się do szczątków Elenasa, gdzie Jacob napił się jego krwi, która w jakiś sposób zdołała go wzmocnić. Odkryli tam, że wewnątrz smoka także znajduje się wspomniana wcześniej wola. To, co René odkrył, zapisał w książce o nazwie Książka Objawienia. System, gdzie nowe cywilizacje powstają i upadają, nazywany był przez starożytne cywilizacje Fortuna. Jednak tym razem, jak początkowo odkrył w Sumeru, żadna nowa cywilizacja nie powstanie. Nieważne jakich kalkulacji użyje. No chyba, że weźmie pod uwagę pewne czynniki spoza systemu. Odkrył pewien symbol, który nazwał pieczęcią chemicznego małżeństwa, w naszym prawdziwym świecie znane jako kabalachowe drzewo życia. Warto nadmienić także, że Chemiczne wesele Christiana Rosenkreuza jest książką napisaną przez Johanna Valentina Andrea. Wracając do badań René, Jacob dalej pił krew Elenasa, do czego ten zdołał się przyzwyczaić i nie czuł już takiego obrzydzenia. A przynajmniej tak zdawało się René, który żartobliwie porównał dżem, który jedli do wspomnianej krwi. To wprawiło Jacoba w dyskomfort. Kolejnym krokiem w ich badaniach było otwarcie przejść. Możemy domyślić się, że były to te same przejścia, które Rein-Dottir otworzyła w czasie kataklizmu, ponieważ wyszły z nich te same abysowe potwory, z którymi bez problemu poradził sobie Jacob. Wtedy też dowiadujemy się, że jest on pewnego rodzaju super człowiekiem. Nie wiemy jednak, czy był on taki od urodzenia, czy dopiero procedura, którą przeprowadził na nim René w Sumeru to spowodowała. René przypisany został następnie do laboratorium Aleina, a dalej mówiłem już co się działo, dlatego pominę to, o czym już wiemy. Będąc w instytucie, zdobył zaufanie wielu osób i założył Narcissenkreuz Ordo, które miało na celu walkę z końcem świata. Tutaj poznajemy plan René. Nawet jeśli świat zostanie zniszczony, chce on zrobić wszystko, by ludzkości udało się w jakiś sposób przetrwać. Prawdopodobnie ma to związek ze światem, do którego możemy się przenieść, medytując przy książce. Wtedy też opuścił Aleina, by całkowicie zająć się swoim planem. Przeprowadzając dalsze eksperymenty, René i Jacob odkryli, że krew Elenasa ma taką samą budowę co szkarłatny kwarc z Dragonspine, który jest zaschniętą krwią Durina, a także ciecz z Dekazmu. Odkrył, że przedmioty te wytwarzają toksyny, będące szkodliwe dla ludzi, z wyjątkiem neoludzi, jak Jacob i osób będących w stanie je zdetoksykować, których istnienia nie był pewien. My natomiast znamy pewną osobę, która ma moc oczyszczania przedmiotów z mocy Abyssu. Także w tym czasie osoby, które miały pomóc Jacobowi i René, stały się jakby ich wyznawcami. Jakiś czas później choroba Cartera przybrała na sile. René wziął próbki jego krwi do Sumeru, jednak nikt nie był w stanie znaleźć jej przyczyny. Wtedy Jacob zaproponował mu, by przeprowadził eksperyment, ten sam, który ocalił jego w czasie kataklizmu na pustyni. Przy okazji mieliby drugą próbkę, która pomogłaby im w badaniach nad ludzką transcendencją przy użyciu mocy Abyssu. René był dosyć niechętny, ale ostatecznie się zgodził. W końcu udało mu się przeprowadzić ten proces i zakończyć sukcesem, prawda? Przy Carterze to się jednak nie powiodło. Ba, było z nim coraz gorzej. Stał się on pewnego rodzaju zombie. Niby żył, jednak był martwy. René próbował go ratować, chciał odwrócić to wszystko, używając tkanek Jacoba, a nawet prawdopodobnie próbował użyć pozostałości po martwych bogach, jednak nic nie działało. Mimo wszystko głos Cartera był nadal słyszalny. Jednak nie był to zwykły głos. René nawet wyciął jego struny głosowe, jednak to nie pomagało. Oni dalej go słyszeli. Po tym wydarzeniu, próbując uratować Cartera, René postanowił zmienić tor swoich badań. Dalej wszystkie zapiski zaczynają być bardzo niejasne. Wydaje się, jakby przedmiotem tych badań została teraz Remuria, a przynajmniej to, co tamta cywilizacja odkryła. Z tego powodu René i Jacob udali się do miasta Petrichor, gdzie miały znajdować się ruiny Remurii i coś odkryli. Nie możemy dokładnie rozczytać, co to jest, ale związane jest z transcendencją, antyintelektualnością i powrotem wszystkiego do czegoś. Dzięki temu poznał on sekret za kołem 4 ortantów i drzewem emanacji, którego ja teraz nie będę wyjaśniać i powstanie na ten temat osobny film. Jednak dzięki temu mógł on odnaleźć miejsce pieczęci i narysował w wielu miejscach w Fontaine punkty, gdzie walczymy z Rifthoundami. Dodatkowo, dzięki pewnej tablicy dowiedział się też, że tuż przed apokalipsą wody w Fontaine się podniosą. W zalanych ruinach Instytucji Filozofii Naturalnej stworzył kwaterę Narcissenkreuz Ordo, czyli swojego kultu, i zaprowadził tam ją. Jak można się spodziewać, nie wiemy kto to jest.
najprawdopodobniej dyrektorka Instytutu Narcissenkreuz. W tamtym miejscu, wydaje się, miejsce miał prawdopodobnie kolejny hive mind, czyli świadomość ludzi połączyły się w jeden byt, tak jak miało to miejsce na pustyni. Głównym dowódcą tej świadomości był René, który prawdopodobnie już kompletnie stracił zmysły. Nie wiemy, czy dyrektorka Narcissenkreuz też się w nim znajdowała, jednak na pewno nie było tam Jacoba. Też w tym momencie stoczyła się bitwa wewnątrz Elenasa, gdzie zginęła Mary-Ann i prawdopodobnie też cała zbiorowa świadomość René poprzez rozpuszczenie się w wodzie. To by także tłumaczyło, czemu Mary-Ann w Annapausis wydaje się być wodnym bytem. Po wszystkich tych wydarzeniach Elaine założył Instytut Badawczy Fontaine, ten, którego szczątki możemy widzieć teraz podróżując po regionie. Jego życie przebiegało tam dosyć spokojnie, jednak tuż przed swoją śmiercią podjął się innych badań, o których jednak niewiele wiemy. W tym samym czasie, aż do teraz, Jacob rozpoczął zbieranie krwi Elenasa, aby go następnie wskrzesić. Nie jest znany nam powód, czemu to robi, ponieważ w ten sposób wywołałby kolejny kataklizm, przed czym wydawałoby się René i on próbowali wcześniej świat uchronić. Wiemy też, że nie jest on powiązany z Abyss Order, więc jest to tym bardziej dziwne. Teraz, znając całą oś wydarzeń, możemy połączyć postaci z ich prawdopodobnymi odpowiednikami podczas historii z questów w Instytucie Narcissenkreuz. Anne to oczywiście Mary-Ann, Ale to Elaine, Jacques to Jacob, Nate to prawdopodobnie René, natomiast Molly wydaje się reprezentować Seymoura. O wiele ciężej zaczyna się, gdy spróbujemy dopasować osoby do Kate, Petit Chow i księżniczki Lyris. Zacznijmy może od czegoś, z czym community się zgodziło. Kate ma reprezentować Cartera. Nieścisłością jest jednak to, że Mary-Ann i Carter nie znali się w czasie dzieciństwa w Narcissenkreuz. Ba, Carter jest od niej o wiele starszy. Jednak nie mamy żadnej innej poszlaki, dlatego powiedzmy, że tak właśnie jest. Petit Chow, co z francuskiego tłumaczy się dosłownie jako mała kapusta, może być prawdopodobnie kolejną reprezentacją Mary-Ann. Dlaczego? Nazywa ona Ala swoim bratem, a jak wiemy, Mary-Ann była młodszą siostrą Elaina. Chyba że jest to kolejne dziecko z Instytutu, o którym nie wiemy. Taka możliwość też istnieje. Najwięcej kontrowersji wzbudza postać księżniczki Lyris. W community nikt nie jest w stanie pogodzić się, kogo może ona reprezentować. Zdecydowana większość uważa, że jest to kolejna reprezentacja Mary-Ann, ponieważ w książce, mającą być archiwalnym zapisem rozmów z Instytutu, mówi ona, że nie chce się tak nazywać, kiedy historia ta była po raz pierwszy opowiadana. Kolejnymi możliwymi osobami są dyrektor, wicedyrektor i jeszcze kompletnie inna osoba. Może to tym bardziej podtrzymywać René, który w swoich zapiskach wspomniał o niejakiej Lyris. Znajduje się to jednak tuż pod sam koniec książki, kiedy stracił zmysły, dlatego istnieje szansa, że myliła mu się rzeczywistość z fantazją. Na ten moment to tyle, co mógłbym powiedzieć o Instytucie Narcissenkreuz. Mogłoby wydawać się, że jest tego dużo, ale kiedy zbierze się informacje, można dojść do wniosku, że jest tego naprawdę mało. Miejmy nadzieję, że w przyszłych wersjach dowiemy się więcej na temat tego instytutu. Do premiery wersji 4.1 powinien wyjść jeszcze jeden film odnośnie starożytnego państwa w Remurii. W planach mam też film bardziej omawiający badania René i łączący go z tym, co do tej pory wiem o Reindotir i jej eksperymentach. Dlatego jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie lajki i suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!